To już jest taka futurystyka w tym filmie, prawda, że w przyszłości neuronauka pójdzie tak daleko, że jakby przebada ten fenomen, dzięki któremu on się znalazł w snach różnych ludzi i zrobi z tego towar. I oni mówią tam w pewnym momencie, na samym końcu, to pojawia się takie nowe pokolenie, nowa generacja dreamfluencerów, tak? Oni tak mówią o sobie, czy mindvertisers. Prawda? Tak. Czyli tych, którzy, nie sztuczna inteligencja, jak się dzisiaj przewiduje, będzie tą nową technologią, która wykształci tę nową generację, ale właśnie to Norio, tak? I oni mówią, to będzie koniec mediów społecznościowych, ale początek czegoś innego, czegoś machiny, która będzie chyba jeszcze bardziej bezlitosna. Wydaje mi się, że to się łączy też z tym, od czego ja zacząłem, że ten marketing jakby próbuje człowieka penetrować tak w głąb. Dlatego ja na przykład, ja mówię o tym, przyznaję to w wielu rozmowach, że moja wizja współczesnych czasów, ona jest taka mocno apokaliptyczna. Często się mówi o wolności, a ludzie sobie nie zdają sprawy, jak postępują pewne procesy, których nie było wcześniej. One są naprawdę bez precedensu. Takiego penetrowania człowieka w głąb, żeby naprawdę do jakiegoś takiego, prawie jak u mistrza Eckharta, do dna duszy dotrzeć i tam po prostu odcisnąć jakieś logo Apple. Cześć wszystkim, ja nazywam się Kuba Walicki i prowadzę ten podcast Przemyślane Kadry, a jest dzisiaj ze mną pani dr Agnieszka Bandura z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego i z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry. I mam przyjemność po raz drugi z panią porozmawiać i spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o filmie Dream Scenario w reżyserii Christophera Borgli z 2023 roku. I to ciekawa sprawa, bo już o tym rozmawialiśmy wcześniej przez telefon, że mamy chyba jakieś trochę rozbieżne spojrzenie na ten film. Ja sobie od razu pomyślałem, zaraz powiem, o czym ten film opowiada, że ten film to w ogóle jest jakaś taka ilustracja tego, jak działa marketing i że on dotyczy influencerów przede wszystkim. Co to jest takie bycie influencerem współcześnie i sławy, też pomyślałem sobie. A pani powiedziała, że pani zdaniem to bardziej chodzi też o kryzys zawodowy i jakieś takie doświadczenia uczelniane, tak? Tak. Ja bardzo tak osobiście odebrałam ten film i dla mnie on jest taką, tak jak żeśmy rozmawiali też wcześniej, mniej oficjalnie, on jest taką właśnie satyrą na stosunki, które panują w tej chwili w akademii, tak? I na te wszystkie absurdy, które wynikają z takiej poprawności, z reguł poprawności politycznej, aplikowanej w praktyce, w życiu akademickim, w relacjach wykładowcy-studenci, tak? Między studentami. Tam jakby ta popularność, ona też jest, zresztą czy takie efekty marketingowe, takie podejście marketingowe do edukacji, prawda? To jest to, co kiedyś, miałam o tym nie mówić, teraz mi to przyszło do głowy. Frank Furedi w takiej bardzo ciekawej krytyce współczesnego systemu szkolnictwa, gdzie się podzieli wszyscy intelektualiści, tak, to jest tytuł tej książki. On pisał o tym, że dzisiaj system szkolnictwa wyższego, bo on przede wszystkim właśnie to odnosił do akademii, stał się taką firmą cateringową, która jest na usługach właśnie klientów, czyli studentów, która ma dostarczać pewne rodzaje produktów i usług, a jak nie, to klient niezadowolony może odejść jakby, prawda? Ja to obserwuję od kilku lat, tak? To, że jakby to urynkowienie, ten imperatyw urynkowienia edukacji wyższej, skutkuje takimi bardzo negatywnymi konsekwencjami również w obszarze jakości kształcenia, tak finalnie. Czyli chyba za dużo dobrego z tej marketyzacji urynkowienia edukacji wyższej to nam nie przychodzi. Ale też i inne rzeczy, tak? I inne takie odczucia właśnie miałam związane z postacią głównego bohatera, tak, z którym przyznam się, troszeczkę się utożsamiałam, tak, bo to jest właśnie taka postać, której brakuje tak akceptacji, nie jest rozpoznawalna, jest takim zupełnie średnim czy nijakim naukowcem, tak, ale już właśnie w tej smudze cienia, w tym kryzysie wieku średniego, która próbuje
to taki łabędzi śpiew, prawda, ta jego popularność internetowa, która próbuje jeszcze gdzieś tam zaistnieć w różnych obszarach, tak? Taka bardzo rozczarowana chyba samą sobą i wydaje mi się, że to jest doświadczenie też, że oczywiście nie chcę ekstrapolować tutaj niesłusznie na innych akademików, akademiczki, ale wydaje mi się, że to może nie ciągle, ale przynajmniej od czasu do czasu jest doświadczenie każdego z nas. Okej, to ja może powiem w ogóle w 2 zdaniach, o czym ten film opowiada, ale pomyślałem, że w zasadzie wystarczy, żeby opowiedzieć pierwszą połowę fabuły, chociaż wydaje mi się, że ta druga połowa fabuły też tam gdzieś potem wybrzmi, więc jak zwykle ostrzegam, że się spoilery pojawiają, a tutaj spoiler może naprawdę zepsuć seans, więc to jest ważne, żeby wiedzieć, że one tutaj będą. Ten film Dream Scenario opowiada o Polu, który jest nauczycielem akademickim, uczy biologii, chce zajmować się nauką, ale tak jak pani powiedziała, jest w nim właśnie już sporo jakichś frustracji, sporo rozczarowań zebrał i tak dalej, więc on zajmuje się tą swoją specjalizacją naukową, ale widzi, że tak naprawdę nikogo to nie interesuje. I film to jest pewnego rodzaju eksperyment myślowy, film Dream Scenario, bo on opowiada o tym, że Paul ni stąd, ni zowąd zaczyna się śnić różnym ludziom, wielu ludziom w Stanach Zjednoczonych. Widzą go w swoich snach. On nic tam konkretnego nie robi, po prostu pojawia się w różnych scenkach i tyle. I w związku z tym Paul zyskuje rozpoznawalność, zyskuje sławę, spotyka ludzi na ulicach, ludzi, których nigdy nie widział, a okazuje się, że oni go znają, bo oni go widzieli w tych swoich snach i nie wiadomo w ogóle o co chodzi. Media w ogóle podchwytują tą sprawę, zaczynają się jakieś tam spekulacje, o czym to świadczy, czy to jakaś tam memetyka, czy jakieś idee się rozprzestrzeniają, czy jakaś nieświadomość zbiorowa. Tak, właśnie istnieje. Nie wyjaśniają tego. W każdym razie widzą tego Pola w swoich snach. No i to Pol się zastanawia, co z tym zrobić. On się cieszy początkowo, bo on zyskuje sławę i właśnie tak jak pani mówi, chciałem, żebyśmy o sławie w ogóle porozmawiali zaraz. On upatruje w tym szansy jakiejś, bo widzi, że on właśnie zyskuje rozpoznawalność i może dzięki temu będzie w stanie wydać swoją książkę, zrealizować te swoje aspiracje jakieś naukowe. I zgłasza się do agencji marketingowej właśnie po to, żeby te swoje aspiracje zrealizować. I w tej agencji reklamowej mówią mu, że on w ogóle jest w tej chwili najciekawszym człowiekiem na świecie. Widzą w nim ogromny potencjał, ale oni chcą to jego właśnie występowanie w snach skomercjalizować od razu. Chcą, żeby on reklamował Sprite'a, chcą go skojarzyć z jakimiś produktami, a potem sytuacja nieco się zmienia, ale to może zostawmy na później. Jak pani myśli, coś tutaj jeszcze warto dopowiedzieć? Ja bym dodała, że on się specjalizuje w takim bardzo dzisiaj powiedziałabym trendy obszarze biologii, bo to jest biologia ewolucyjna i on się zajmuje, przynajmniej tak jak wynika z tych wykładów, które prowadzi w filmie i też z tych rozmów o publikacji czy o przyszłej książce, on się zajmuje raz strategiami przetrwania, właśnie stada jakby, tak? To jakby bezpośrednio ma potem przełożenie na to stado odbiorców i twórców internetowych, prawda? Tych konsumentów mediów społecznościowych. To jest jedna rzecz. Zajmuje się strategiami wyróżniania, czyli znowu mamy jakby, prawda, wątek, który na takim poziomie scenariusza wybrzmiewa mocno. No i wreszcie zajmuje się takim, to może mniej jakby dla fabuły filmu, ale tak jak mówię, bardzo taki trendy, przynajmniej z mojego punktu widzenia, wątek w badaniach właśnie dzisiaj ewolucyjnych i nie tylko, estetyce, którą ja się zajmuję również, wątek inteligencji zbiorowej. Tam się pojawia ta taka bardzo fajna, niby jego autorska, prawdopodobnie wymyślona przez scenarzystów, zbitka słowna intelligence na określenie inteligencji zbiorowej mrówek. On to właśnie bada. To jest to odkrycie, które jemu zostało ukradzione przez tę jego współpracowniczkę, prawda? I to jest też jakby przyczyna jego frustracji w tym filmie. To jakby wszystko się splata jakoś tak fabularnie, to jego zainteresowanie i to, co go spotyka, prawda? Ale właśnie ciekawe, pani mówiła już na początku o tym takim umarketingowieniu na uczelni, ale ten film jakby wprost też opowiada o samym marketingu. To jest pierwszy temat, który chciałem poruszyć. To, że ten film jakby w jakimś sensie pokazuje, jak działa marketing i pokazuje coś takiego, co dla mnie na przykład jest przerażające i jakby nie wiem, czy to dla wszystkich jest jasne, ale ja tak postrzegam współczesny świat, bo często zwraca się uwagę na to, że ten marketing jakby
rozprzestrzenia się tak horyzontalnie na kolejne obszary rzeczywistości, a moim zdaniem jest też coś takiego, że on przenika człowieka w głąb, jakby coraz głębiej i głębiej. I tutaj w tym filmie coś takiego widzimy, że tak jak specjaliści z tej agencji reklamowej mówią Paulowi, że on jest najciekawszym człowiekiem na świecie, to w pewnym sensie jest prawda, dlatego że on jest takim spełnieniem snów marketingowców, w związku z tym, że ludzie go widzą w snach. I to jest ciekawe też w kontekście tego wykorzystywania na przykład celebrytów w świecie reklamy, że marketing działa w taki sposób, że jest jakiś produkt, który my chcemy sprzedać, usługa, którą chcemy promować i potrzebna jest jakaś kotwica, którą można zarzucić gdzieś jakby w głąb psychiki człowieka. I próbuje się to robić przecież przez to, że na przykład są aktorzy, są celebryci, którzy często pojawiają się gdzieś tam na ekranie, też w związku z tym, że to nasze doświadczenie rzeczywistości jest tak mocno zapośredniczone o media już, więc jak ktoś występuje gdzieś tam w telewizji, to w zasadzie jakiejś takiej bilokacji, omnipotencji doświadcza. To jest osobny temat, moim zdaniem bardzo ciekawy. No a Paul to wszystko ma właśnie w związku z tym, że pojawia się w tych snach. I on No. jest taką kotwicą, do której można podczepić ten produkt po prostu. No, ja myślę, że to ostatnie zdanie, to do niego chcę się odnieść tak bardzo dosłownie, bo on to wszystko ma z jednej strony, a z drugiej strony nad tym nie panuje kompletnie. Pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy w sferze takich, w obszarze takich bardzo luźnych impresji, jak się zastanawiałam właśnie, o czym jest ten film, to mi się wydaje, że ten film i przez scenariusz, no i na poziomie tego, jak ja go odbieram, mojej interpretacji, jest takim filmem, w którym są zestawione dwie logiki. Logika snu i logika mediów społecznościowych. Już mówię, o co mi chodzi. I w jednym i w drugim obszarze to nie są racjonalne logiki, tak? To nie są takie konsekwentne logiki. One są bardziej właśnie absurdalne, irracjonalne. I w jednym i w drugim przypadku chodzi o to, że wpierw ty masz kontrolę, przynajmniej początkowo, tak? Jakby panujesz nad tym, na przykład co ci się śni, czy co robisz, jaki jest twój wizerunek w tych mediach, a potem to ciebie się śni. Tak? Czy ty, jak mówimy o tym urynkowieniu, o tym marketingu, ty stajesz się sam towarem, tak? Jakby z wytwórcy, czy nawet konsumenta towaru, stajesz się sam właśnie tym, co na przykład Sławoj Žižek określa commodity, prawda? I o tym jest też ten film, o tym, że maszyna rynku, maszyna marketingu, machina mediów społecznościowych przemieli wszystko, tak? I to jest taki wątek, jak mówimy o tym od strony filozoficznej, filozofii współczesnej, wątek, który jest analizowany, krytykowany, czy w końcu piętnowany przez takich myślicieli jak, no wiadomo, ta tradycja marksistowska to przede wszystkim, a potem szkoła frankfurcka, międzynarodówka sytuacjonistyczna, tak? Czy wreszcie wspomniany przeze mnie Sławoj Žižek, rynkowi nie oprze się nic, tak? I teraz jakby wszyscy ci myśliciele zastanawiają się nad tym, skąd, jakie są źródła, przyczyny tych procesów, czy to jest ta słabość natury ludzkiej, że każdy z nas chce być popularny i mieć te swoje, tak jak pan wspomniał, 5 minut sławy, prawda? Czy może są jakieś inne przyczyny i czy jest jakiś ratunek dla tego, tak? No, im bliżej końca XX czy początku XXI wieku, tym te diagnozy są coraz bardziej pesymistyczne, tak? Że no właśnie ja się z tym absolutnie zgadzam, że no rynek, tak jak powiedziałam, przemieli wszystko. Tak? Wszystko może się stać tym mięsem właśnie konsumpcyjnym w tej machinie, w tych trybach rynku. Tutaj pani poruszyła kilka takich tematów właśnie, o których chciałem porozmawiać, bo wydaje mi się, że one są bardzo istotne. Ten temat sławy, wydaje mi się, że ten film też pokazuje znaczenie sławy i ja sądzę też w nawiązaniu do tego, co pani powiedziała, że znaczenie sławy się bardzo zmieniło, bo jakby jeszcze do niedawna można było sobie wyobrażać, że sława jest jakimś takim zbytkiem, że człowiek ma się dobrze sam ze sobą, bez sławy, w swojej anonimowości, a sława jest pewnego rodzaju dodatkiem. A wydaje mi się, że teraz to wygląda inaczej, że człowiek bez sławy, on się jakby roztapia w jakiejś takiej anonimowości zupełnie, jest niezindywidualizowany tak naprawdę, bez sławy. A ta sława to jest dopiero coś, co czyni człowieka jednostką, dopiero go indywidualizuje i w związku z tym ja sądzę, że ta potrzeba sławy, jak my się przyglądamy, jak się zachowują młodzi ludzie często teraz, że to pragnienie sławy, ono jest takie
totalnie desperackie, że jakby ty musisz być sławny, musisz zrobić wszystko, żeby tą sławę zyskać. Wydaje mi się, że to jest właśnie jakaś taka, że to powinno być już w innych kategoriach postrzegane, że to jest taka desperacka walka o indywidualizację, że człowiek wie, że w ogóle nie będzie jednostką bez sławy. To tutaj mi z kolei się kilka nowych wątków otwiera, ale raz jeszcze odniosę się do tej tradycji, do tej historii. No ta kultura, przemysł rozrywkowy, tak, mówiąc właśnie po frankfurcku, tak, czy ta kultura celebrycka, czyli to, co no właściwie jest takim wytworem tych mediów społecznościowych, internetu, tej epoki globalizacji i właśnie mediów społecznościowych, ona jakby wprowadza nową koncepcję sławy, tak? No bo wcześniej było tak, przed kulturą celebrycką, tak? Przed tym zjawiskiem, że rozpoznawalni czy sławni byli ludzie, którzy w jakiś sposób zasłużyli na to, prawda? A tutaj jakby, no, mówiliśmy o tym wykładowcy Paulu Matthewsie, że on chce tę swoją popularność w mediach społecznościowych, w internecie wykorzystać w procesie publikacji tej swojej książki, której jeszcze nie napisał. Tak. Prawda? On jeszcze nie ma tej książki, on w ogóle nawet nie wie, o czym ta książka będzie, do czego się no, trudno też mu przyznać. I to jest chyba takie faktycznie bardzo współczesne, takie symptomatyczne współczesne zjawisko w tym celebrytyzmie, tak? Że stajemy się sławni, chcemy być sławni szybko, bez przyczyny takiej merytorycznej, tak? I to się dzieje i to się wymyka właśnie spod kontroli. Wymyka się nam spod kontroli. A jeszcze inny taki ciekawy wątek, który wiąże właśnie media społecznościowe i kulturę masową, tak? Z akademią, czyli można powiedzieć kulturą wysoką w postaci tego pola. To jest to, o czym mówią ci reprezentanci, ci szefowie tej firmy marketingowej. Oni mówią, że oni się zajmują celebrytami, którzy nie są konwencjonalni, tak? Że oni właśnie ich to interesuje, ta niezagospodarowana nisza, tak? Żeby ich zaprząc też do tych trybów właśnie tego przemysłu. Tak. I oni to zrobią, prawda? Czyli nawet to, co jest poza normą, tak? Bo to nie jest, tak? To nie jest jakaś taka homogenizacja, on się musi czymś wyróżniać, ale i tak zostanie w końcu przemielony przez ten zhomogenizowany przemysł. Tak. To niby jest jakiś drobny wątek tego filmu, to co mówią ci specjaliści z tej agencji reklamowej, ale on dla mnie był całkiem istotny, bo wydaje mi się, często w jakichś rozmowach prywatnych mi się rzuca w oczy, że jakby nie wszyscy rozumieją, w jaki sposób to działa, że właśnie w ogóle muszę już teraz zespoilować, odwołać się do tej dalszej części fabuły, że w pewnym momencie Paul zyskuje tą sławę, bo on nic nie robi w tych snach, które ludzie mają, ale w pewnym momencie on zaczyna robić w tych snach różne straszne rzeczy. Mordować ludzi, włamywać się do nich, gwałcić kogoś tam i tak dalej. I on zostaje w ogóle wykluczony jakby społecznie. Wszyscy zaczynają go nienawidzić w związku z tym, ale i o tym może zaraz jeszcze będziemy rozmawiać, bo to jest też ciekawa sprawa, ale właśnie oni wciąż chcą go wykorzystać w tej agencji reklamowej. Mówią tylko, że trzeba trochę przemodelować jego wizerunek. I to jest ciekawe, że ten marketing współczesny, on też jest taki wszechobejmujący, w tym sensie, że mamy i trendy, i antytrendy. I na przykład oni mu tam mówią, nawet pamiętam ci specjaliści z agencji reklamowej, żeby on poszedł do podcastu Joe Rogana. I to jest interesujące, że my mamy w internecie na przykład takich twórców, którzy są niby anty-mainstreamowi, ale oni są totalnie mainstreamowi, że ty masz jakichś takich twórców antysystemowych niby, którzy są takimi nonkonformistami, że ktoś jest wykluczony, że on jest właśnie przeciwko jakiemuś tam Matrixowi i coś tam, ale to wszystko jest dokładnie to samo w pewnym sensie. To też jest kapitalizowane, to jest bardzo mainstreamowe. Ten podcast to jest ciekawy przykład, właśnie ten podcast Joe Rogana, że on jest postrzegany jako taki trochę nonkonformista, taki właśnie, który walczy z systemem, a to jest najpopularniejszy podcast na świecie i on w zasadzie robi to samo, co pozostali twórcy, bo też zarabia jakieś ogromne pieniądze na tym. I po prostu ten Paul, on zostaje przeniesiony z tej pierwszej szufladki tego mainstreamu do innej szufladki mainstreamu dla kogoś, kto ma trochę inny wizerunek. Dla innego targetu, prawda? Tutaj jakby chodzi tylko o to przesunięcie. To zupełna zgoda i dla mnie ten film też jest wartościowy właśnie przez to, że on jest kolejnym
że on jest takim kolejnym zdjęciem zasłony, tak? Jakiejś kolejnej iluzji, że my sobie jeszcze możemy wyobrażać dzisiaj, że możliwe jest funkcjonowanie poza w ogóle sferą usług, tak? Poza rynkiem, poza sferą mediów społecznościowych, poza internetem. To jest niemożliwe, tak? Taka autonomia, która jest, to jest ona w taki romantyzowana, w taki romantyczny sposób pokazywana, tak? Taka wolność jednostki od tego wszystkiego. Wszystkie te trendy, to uciekanie tych najmłodszych pokoleń, generacji, tak, od cywilizacji, to wszystko jest produktem, tak? To wszystko jest usługą, którą da się sprzedać, którą my kupujemy, tak? Nie da się po prostu. I dla mnie to jest no, takie katartyczne jakby, tak? Mimo tego, ta konkluzja, tak? Mimo tego, że no oczywiście tutaj nie ma się też czego cieszyć, tak? Tak, no właśnie skoro już rozmawiamy o tym, o tej sławie, właśnie to bycie influencerem, to jest ciekawy temat, bo ja postrzegałem Paula w ten sposób, że on poprzez to, że właśnie pojawia się w tych snach, staje się pewnego rodzaju takim właśnie spełnieniem marzeń marketingowców, takim jakimś ostatecznym influencerem. I to jest w ogóle też ciekawy temat. Pamiętam, że nawet ostatnio widziałem jakiś film na YouTubie, który to analizował. Jest taki bardzo popularny twórca MrBeast, Amerykanin, który ma tam ponad 300 milionów subskrypcji teraz i ktoś zwrócił uwagę na to, że we współczesnym świecie ten jakby social influence, ten wpływ społeczny, to jest w ogóle największy kapitał, jaki można mieć, że to ma większą wartość niż tam ropa naftowa, powiedzmy. W tym sensie, że ten MrBeast obserwuje go 300 milionów osób i że on może na przykład założyć dowolny biznes w tej chwili i ten biznes będzie generował ogromne przychody, tylko w związku z tym, że on jest rozpoznawalny, że on ma taką powszechną rozpoznawalność. I to jest właśnie ciekawy temat, ten influence jako kapitał. To, że Paul nie ma tego kapitału, w pewnym momencie go zyskuje i właśnie dlatego też wszyscy się rzucają na niego, bo wiedzą, że to można wykorzystać, że to może generować jakieś ogromne pieniądze. A z drugiej strony ten film no, też w taki bardzo no, ironiczny sposób pokazuje dziwne konsekwencje zostania popularnym, tak? Bycia popularnym, bycia rozpoznawalnym. Tam jeden ze studentów w czasie któregoś z takich no, wykładów, jak on już się staje no, takim celebrytą właśnie, śnionym przez tak wielu na całym świecie w końcu, zadaje mu takie pytanie, jak to jest być wiralem, tak? Zostać wiralem. To raz to, że jakby zupełnie tutaj gubimy ten sens tak zupełnego uprzedmiotowienia osoby ludzkiej, prawda? No bo jak osoba zostaje memem, osoba zostaje wiralem, tak? No to ona jakby traci tę swoją autonomię, wolność, tożsamość, tak? On staje się właśnie, tak jak mówiłam, towarem czy no, jakąś tam usługą, jakimś takim gadżetem. A druga część tego filmu no właśnie pokazuje, i to jest dla mnie taki ewolucyjny też ciekawy, wpisany w historię osobistą głównego bohatera wątek. Druga część pokazuje, że są też właśnie złe konsekwencje tej popularności, tej rozpoznawalności i tej sławy. Tak? On jakby zapomina o tym, co wykłada studentom na pierwszych wykładach, na pierwszych swoich zajęciach. Tam są takie wątki, on opowiada jakaś strategia adaptacyjna zebry, tak? Że zebry właśnie są w paski po to, żeby jako stado były zupełnie schomogenizowane. Jak się wychylasz, to od razu stajesz się celem, czyli lepiej się nie wychylać i być tacy jak wszyscy. On się chce wychylić, prawda? Czyli chce przestać wykorzystać to irracjonalne zjawisko śnienia, tego, że się śni, chce to wykorzystać dla swojego interesu, chce przestać być, ja sobie wynotowałam to, beznadziejnym luzerem czy wyjątkowo nijakim gościem, tak? Chce jakby skończyć z tą swoją właśnie odsłoną, z tego rodzaju egzystencją, chce stać się bohaterem. No właśnie, ale jakim bohaterem on się staje? To jest taki bohater w drugiej części, właściwie chyba od samego początku, bardzo konformistyczny, bohater, którego bardzo trudno jest polubić według mnie. Ja nie wiem, czy pan go polubił, czy to jest taki bohater, no to też jest bardzo ciekawe, takie wręcz schizofreniczne w tym filmie, że z jednej strony to my się utożsamiamy, przynajmniej częściowo z tym bohaterem, tak? Znajdujemy dużo takich wątków wspólnych, mianowników, a z drugiej strony no, jest nam wstyd za niego.
tak? Tak, tak. Tak jak jemu bardzo często w tym filmie, tak przynajmniej mi się wydaje, jest wstyd za samego siebie. Tak? Tak, to prawda. To wydaje mi się, że to, o czym pani mówi, też widać wyraźnie. Pod koniec filmu jest taki motyw, że właśnie wszyscy go nienawidzą, wyrzucają go nawet z jakiejś restauracji, ktoś go tam pobił, dlatego że on w snach robi takie rzeczy. Tak naprawdę nie zrobił nic złego i on nagrywa film z przeprosinami i przeprasza. Nie ma za co przeprosić, ale przeprasza. I tym nawet zażenowana jest jego żona. I jest taki Dokładnie, motyw, że tak. jakby ją to też skłania do tego, żeby w ogóle się tam z nim rozstać i tak dalej. Pyta, za co on przeprasza, skoro nie zrobił nic złego. Ale też trudno, żeby on, znaczy to jest wyraz konformizmu, ale też on zostaje, ten film też pokazuje, jak te media mogą być bezlitosne, że on jest niszczony, no on przeprasza, bo jest totalnie przyparty do muru przecież. Tak, tak, jest w impasie, ale jakby no jeszcze chyba nie widzi, że nie ma wyjścia z tego impasu. Tak, i to jest też właśnie, tak jak wracając do tego, co powiedzieliśmy, to jest film o tych dziwnych, absurdalnych konsekwencjach sławy, właśnie rozpoznawalności, bycia popularnym w dzisiejszych czasach, o tej kapryśności, tak, tej popularności, o tym, że tak trudno przewidzieć, czyli znowu to jest ta trudno przewidzieć, dlatego że nie mamy nad tym kontroli, że właśnie stajemy się rzeczą, którą obracają inni konsumenci. Tak? Więc jakby tracimy tę swoją autonomię. Tak, ja się cieszę w ogóle, że możemy dzisiaj o tym porozmawiać, bo ja jakiś czas temu nagrałem rozmowę z doktorem Jackiem Sobotą z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego o mediach na podstawie filmu Sieć. I wydaje mi się, że ten film, że to jest trochę takie postscriptum do tego, że on rozwija naprawdę te tematy, więc jakby najpierw można porozmawiać o samych mediach, a potem przejść do tego, co ma miejsce tutaj, bo właśnie, nie wiem, może ktoś to uzna za banalne, ale dla mnie to jest wciąż zdumiewające. Ten wniosek, że ta współczesna rzeczywistość jest tak mocno zapośredniczona o media. Na przykład Guy Debord w książce Społeczeństwo spektaklu o tym pisze, że my żyjemy jakby w ramach takiego spektaklu, wszystko jest o te media zapośredniczone i ja pamiętam, że dla mnie to było kiedyś, właśnie może to jest trochę banalne, ale to było dla mnie uderzające, że jakiś tam polityk udzielił krótkiego wywiadu i potem przez cały dzień pokazywali fragmenty tych rozmów z nim. I ja pamiętam, że sobie pomyślałem, że kurczę, że to jest zapracowany człowiek, cały czas w tej telewizji, cały czas tam od rana do nocy. A potem sobie pomyślałem, że no nie, że przecież mogło być tak, że on tego wywiadu udzielił w 10 minut rano i po prostu ten wywiad zostaje zreprodukowany w mediach. I to jest ciekawe, że media działają w ten sposób, że właśnie człowiek, jeżeli ma dostęp do mediów, a wszystko właśnie jest prawie zanurzone w tych mediach teraz, to on dostępuje dosłownie takiej bilokacji i jakieś takie w ogóle quasi-boskie właściwości uzyskuje, że jest wszędzie naraz, że jest w wielu miejscach jednocześnie. I ten film wydaje mi się, że właśnie koncentruje się na tym, że to jest zarazem szansa, ale też zarazem ogromne zagrożenie. Pokazuje też złe strony tej sławy, to o czym pani mówi. Pani mówiła o tym mieleniu ludzi. Ja sobie myślałem też o tym, taka metafora mi się narzucała, że tak trochę jest właśnie z tym zyskiwaniem sławy, że ty jesteś konkretnym człowiekiem, twój wizerunek jest jakoś tam przyklejony do ciebie, możesz go modyfikować powiedzmy, ale jak zyskujesz sławę, to jest tak jakbyś wskoczył do takiego wiatraka, który po prostu rozczłonkowuje ten twój wizerunek i te twoje wizerunki się dzielą po prostu na jakieś miliony części, ale też odrywają się od ciebie, tak jak pani mówi, odklejają się od ciebie zupełnie, jakoś się emancypują. I to jest zarazem, ten film właśnie to pokazuje według mnie, ogromna szansa, bo po prostu jakieś niewyobrażalne pieniądze można na tym zarabiać, że ty jesteś wszędzie, ale też jednocześnie widać coś takiego, co my dzisiaj widzimy, nawet z tą cancel culture, że człowieka, że właśnie jakby te wizerunki, twoje wizerunki, jak jesteś sławną osobą, one żyją swoim życiem i ty czasami już nie możesz w ogóle, nie masz wpływu na to, jaka etykieta zostanie ci przyklejona. Od pewnego momentu nie możesz w ogóle tego kontrolować i tak tutaj jest z tym Polem, że on pojawia się w tych snach, to jest właśnie symboliczne, robi tam jakieś złe rzeczy, ludzie go postrzegają jako złego, chociaż on tak naprawdę nic złego nie robi i on nie jest w stanie nic z tym zrobić, ma związane ręce.
Mhm. To jest taki wątek w ogóle tej interpretacji tych snów, który no, jest, no, jakby odsunęłam to no, ze względu na też brak tutaj kompetencji na najbardziej odległy plan, tak? Tu jakby się nie podejmę interpretacji znaczenia, dlaczego no, on najpierw nic nie robi, a potem właśnie to taki przyjmuje wręcz agresywny charakter, ta jego rola właśnie w tych różnych snach. To jakby, no, chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że to może być też interesujące, tak? Że to jest też taki wątek no, ciekawy do rozważenia, właśnie ten wątek, te jungowskie wątki, tej archetypów, tej zbiorowości właśnie podświadomej, kolektywnej świadomości, tak? Także to wszystko są fajne rzeczy, ale no ja jakby poza moim zasięgiem, to się przyznaję tutaj bez bicia. Natomiast raz jeszcze ta popularność, rozpoznawalność i ta sława, ona ma taki charakter, ja się będę cały czas upierać przy tym, co powiedziałam, że to jest właśnie zupełna utrata no, kontroli, zupełna no, nieprzewidywalność, kapryśność. My nie jesteśmy w stanie z tego ostatecznie okazuje się czerpać tych korzyści, na które żeśmy się tam nastawili. Tak? Wiadomo, że niektórzy mogą mieć większe szczęście, ale to często jest przypadek, który trudno ci przewidzieć, tak? Dlaczego właśnie nagle stajesz się z pożądanego towaru czy newsa, tak? Kimś, no właśnie, kogo trzeba skasować, prawda? Tak. Kogo trzeba zbanować. Czyli Tak. no, skancelować, tak? Jak mówi jak młodsze pokolenie. Nie? Tak. No to właśnie widać w tych próbach Paula wydania tej swojej książki, prawda? Jakby jak on się zderza z murem w pewnym sensie, bo to jest ciekawe, no to jest nawet coś takiego, o czym ja myślę sporo i to jest jakoś tam związane nawet z ideą nagrywania tych rozmów, bo ja od zawsze chciałem wydawać książki właśnie i to nawet jakby poza uczelnią, być w stanie samemu wydawać jakieś książki, ale wiadomo, że na takie książki jakieś filozoficzne czy quasi-filozoficzne nie ma ogromnego popytu. I wiadomo, że książki są kupowane ze względu na nazwisko autora bardzo często, że nie kupuje się książek anonimowych autorów, kupuje się książki takich autorów, których wypada znać, wypada kupić bardzo często. Ja w ogóle sądzę, że z kulturą tak jest. Pani mówiła o tej uczelni, a kultura to moim zdaniem też jest takie w praktyce jakieś targowisko próżności, gdzie się czyta zwykle tego, kogo wypada czytać. I ta rozpoznawalność ma kluczowe znaczenie tutaj. Sam marketing ma tutaj znaczenie. No i Paul widzi, że on ma rację w tym, na jakimś odcinku drogi, że zyskał sławę, więc on zyskuje też szansę, żeby robić to, co chce, żeby wydać tę książkę tej biologii ewolucyjnej, tak jak pani mówi. Ale właśnie ciekawe jest to, też można zdradzić, że oni na koniec wydają mu tą książkę, chcą, żeby ci specjaliści z tej agencji reklamowej, oni chcą, żeby on robił co innego, mówią, że sugerują mu, że ta biologia ewolucyjna nikogo tam nie interesuje. On w końcu coś tam sobie pisze, pojawia się na premierze tej swojej książki, okazuje się, że ona ma tytuł Jestem twoim koszmarem i że oni to wydali mu to, ale nie wiemy, o czym jest ta zinfantylizowali książka. to. I właściwie to, bo ja się też zastanawiałam nad tym, czy to przypadkiem nie jest taka quasi-biograficzna też, tak? No Pozycja. chyba tak. Bo stąd chyba popularność, tak? Tej pozycji, no również za granicami, bo on jedzie w trasę promocyjną do Paryża, prawda? Z tą książką. Tak, zgoda. Jeszcze raz wracając do tej strategii adaptacyjnej zebry, tak? Że on przechodzi różne jakby etapy. Na początku no, chce się wyróżnić, czyli jakby traci zdrowy rozsądek i chce być kimś innym niż te wszystkie inne zebry, tak? Właśnie chce być rozpoznawalny. Potem się jakoś tak reflektuje na skutek no, też tych zewnętrznych okoliczności, reakcji, tej przemiany też tej postaci, która się śni w bardziej agresywną w snach innych ludzi. Składa jakby tę samokrytykę właśnie też internetowo, czyli no jakby przyjmuje strategię zebry na nowo, dopasowuje się do stada,
A to skutkuje, to jest jakby takie domino, którego nie można zatrzymać. To skutkuje jego taką już ostateczną alienacją, odosobnieniem, bo on zostaje skasowany przez swoją rodzinę w momencie złożenia jakby tego świadectwa, córki i żonę, prawda? One się wtedy wypierają jego, a nawet już jakby tak pójść w taką właśnie symbolikę takiej absolutnej alienacji, on się wypiera sam siebie w pewnym momencie, bo jak przychodzi na to przedstawienie teatralne córki, ktoś go zaczepia, on mówi I'm not Paul Matthews, prawda? Czyli mówi, że nie jest w ogóle sobą. Czyli jakby totalnie po prostu odrywa się, wyalienowuje no, z samego siebie. I to jest już taka ostateczna według mnie no, porażka. Tak, tak. No ale właśnie jakby to jest też ciekawy wątek, że ja sobie o tym myślę cały czas, że te wizerunki człowieka, wizerunki Paula żyją właśnie swoim życiem i co on ma zrobić, żeby jakoś je kontrolować. Ten temat tej cancel culture właśnie, że tych ludzie są tak doprowadzeni do takiej omnipotencji, jakiejś quasi boskiej przez media, a potem mogą zostać wygumkowani i oni w pewnym sensie właśnie Paul się odnajduje w takiej sytuacji, bezradności zupełnej, taki, że nie może nic zrobić. Mi się przypomina taki przykład, jeżeli jakiś konkretny przykład można podać. Pamiętam, że z takim piłkarzem urugwajskim Edisonem Cavanim była kiedyś taka sytuacja, że on napisał jakiemuś swojemu koledze jakieś życzenia urodzinowe czy coś i użył określenia negrito. I podobno jest tak, że to określenie, ono tam w Ameryce Południowej występuje w takich kontekstach niewinnych. To nie jest jakieś określenie rasistowskie, z tego co przynajmniej ja wiem. W każdym razie ten jego przyjaciel w ogóle się nie obraził. Okazało się, że to była jakaś taka zaczepka przyjacielska urodziny. No a ten Cavani poniósł od razu jakieś wielkie konsekwencje i zaczęto mówić, wykluczono go tam z kilku meczy, zawieszono go. Ten jego przyjaciel zaczął mówić, że no nie, że jakby, że on nie ma tego za złe, że nic tam się nie wydarzyło, że tak się mówi. Ten Cavani też coś tam się tłumaczył, że nie jest żadnym rasistą, ale to już nie miało znaczenia po prostu. Jakby to jest tak, że on musiał ponieść tego konsekwencje, bo został sklasyfikowany i gdyby on się tłumaczył, że nie jest rasistą, to w zasadzie wszystkie te tłumaczenia to jest takie położenie, że to wszystko, co on by robił, tylko na jego niekorzyść by działało. I z Polem jest właśnie podobnie. I to nie tłumaczy się, to jest źle. Tłumaczy się, to jest źle. Coraz gorsze konsekwencje ponosi tego wszystkiego. Tak, no ja się zastanawiałam, czy możliwe jest inne zakończenie tej całej historii, czy ono byłoby możliwe i to byłby jakiś rodzaj no, względnego happy endu, że on się po prostu wymiksowuje z tego i faktycznie robi tak, jak w pewnym momencie tam chyba ta pośredniczka nieruchomości, czy ktoś inny mu doradza, że zmienił miejsce zamieszkania, zmienił nazwisko, wyprowadził się, odciął się od tego, prawda? Czy to by go w jakiś sposób no, nie uratowało, bo on jednak do końca, przynajmniej tego filmu, tak, chce odcinać no, chociaż minimalne kupony od tej swojej popularności, prawda? On jakby nie rezygnuje z tego zupełnie i też na końcu korzysta też z dobrodziejstw, tego próbuje, tak, wykorzystać tę nową technologię. To też jest taki ciekawy wątek. Ja mam nadzieję, że też o tym zdążymy powiedzieć, o tym nowym medium, które się pojawia w drugiej części, a właściwie pod koniec drugiej części, bo w tym sensie ten film jest też wizjonerski, tak? Oprócz tego, że on jest ironiczny, zabawny też. Tak? Ja mam wielki problem z określeniem gatunku tego filmu, bo jedni mówią komedia, a inni mówią horror, tak? Czy thriller. To też jest ciekawe, prawda? Zresztą sama postać to jak gra Nicolas Cage tego swojego bohatera, tak? Raz jest serio, a raz to jest jakiś pastisz, tak? Także tutaj mamy no, bardzo taki postmodernistyczny styl grania. Taki właśnie w cudzysłowie traktujący samego siebie. No i na samym końcu właśnie pojawia się jako taka perspektywa na przyszłość, ten program, ta aplikacja, to urządzenie, ten biznes wreszcie Norio. Czyli jakby to wykorzystanie doświadczenia neuronauki, to już jest taka futurystyka w tym filmie, prawda? Że w przyszłości neuronauka pójdzie tak daleko, że jakby przebada ten fenomen, dzięki któremu on się znalazł w snach różnych ludzi i zacznie no, znowu i zrobi z tego towar.
prawda? Czyli Tak. będzie można podróżować do snów innych ludzi, w jakiś sposób też manipulować tymi ludźmi, kontrolować to, prawda? I oni mówią tam w pewnym momencie, na samym końcu, to pojawia się takie nowe pokolenie, nowa generacja, pewnie ta generacja alfa, jak mówimy o tych, tak? Czyli to, co jest po zetkach. Dreamfluencerów, tak? Oni Tak. tak mówią o sobie, czy mindvertisers, prawda? Tak. Czyli tych, którzy, nie sztuczna inteligencja, jak się dzisiaj przewiduje, będzie tą nową technologią, która wykształci tę nową generację, ale właśnie to Norio, tak? I oni mówią, to będzie koniec mediów społecznościowych, ale początek czegoś innego, czegoś machiny, która będzie chyba jeszcze bardziej bezlitosna, jeszcze gorsza. To jest ciekawe, prawda? Dla mnie przynajmniej w tym filmie, bo ja w ogóle lubię też takie filmy, w których się takie utopijne, futurystyczne, jakieś apokaliptyczne, tak? Czy postapokaliptyczne scenariusze na przyszłość właśnie pojawiają, takie wątki. Tak, tak, to prawda. No, wydaje mi się, że to się łączy też z tym, od czego ja zacząłem, że ten marketing jakby próbuje człowieka penetrować tak w głąb. Dlatego ja na przykład, no ja mówię o tym, przyznaję to w wielu rozmowach, że moja wizja współczesnych czasów, ona jest taka mocno apokaliptyczna, bo wydaje mi się, że współczesny świat jest taką dyskretną, zakamuflowaną utopią, taką, że często się mówi o wolności, a ludzie sobie nie zdają sprawy, jak postępują pewne procesy, których nie było wcześniej. One są naprawdę bez precedensu, takiego penetrowania człowieka w głąb, żeby naprawdę do jakiegoś takiego, prawie jak u mistrza Eckharta, do dna duszy dotrzeć i tam po prostu odcisnąć jakieś logo Apple. I wydaje mi się, że jest wiele tego rodzaju procesów, które są niezbyt dobrze zrozumiane, tak jakby w przestrzeni publicznej, i one są niekontrolowane. A wydaje mi się, że te korporacje, właśnie takie jak Apple, że one naprawdę nie mają żadnych skrupułów. Ja nawet pamiętam, że napisałem kiedyś coś takiego, że gdyby korporacje mogły doprowadzić człowieka do takiego stanu, że po prostu funkcje kognitywne wszystkie zostaną skierowane na konsumpcję, na to, że ktoś się ślini, jest nieprzytomny i się wpatruje w logo, to one by to zrobiły, wydaje mi się. Gdyby to nie było kontrolowane, to jakby w tą stronę to zmierza. I no, ten film trochę coś takiego pokazuje, bo właśnie to doświadczenie Paula miałoby zostać wykorzystane do tego, żeby taką jakąś antyutopię stworzyć, że się jakieś tam właśnie jakiś sprite będzie pojawiać w ludzkich snach i firmy po prostu skomercjalizują nawet ludzkie sny. I kto wie, czy to nie jest do zrobienia. Tak. Ale też jakby bądźmy świadomi tego, że, bo mówimy korporacje i w jakiś sposób anonimizujemy i trochę zrzucamy jakby z siebie odpowiedzialność, prawda? Że korporacje są tworzone przez ludzi, tak? Mi się tutaj zawsze włącza w takich przypadkach taki arystotelesowski sposób myślenia, tak? Arystoteles, jak mówił, że człowiek jest zwierzęciem politycznym, to miał na myśli dwie rzeczy. To, że niektórzy z nas są stworzeni do rządzenia, a niektórzy z nas są stworzeni do bycia rządzonymi, tak? To znaczy, że jesteśmy zwierzętami politycznymi i dzisiaj to dokładnie tak wygląda. Niektórzy z nas są bardziej konsumentami, a inni są wytwórcami, tak? Tych właśnie strategii konsumpcyjnych, ale to ludzie ludziom robią te rzeczy, tak? Bo za tymi korporacjami stoją konkretne, no dzisiaj znane bardzo często, ale też no nieznane, tak? Bo to w świecie zachodu tak, ale no nie wiem, Chiny to już mniej, nazwiska. Także jesteśmy wciąż zwierzętami politycznymi, czy dzisiaj no bardziej właśnie konsumpcyjnymi, prawda? To taka idea, że my jako konsumenci możemy kontrolować popyt, prawda? Jakby no to my stwarzamy popyt na różne złe rzeczy. Tak. Pamiętam, że kiedyś czytałem tę książkę taką alterglobalistyczną Naomi Klein, No Logo, no to ona w zasadzie tam podsuwa taki wniosek, że ty możesz być świadomym konsumentem, więc jeżeli coś jest złe, to nie kupuj tego i nie promuj tego. No ale my to kupujemy, tak czy inaczej, i wydaje mi się, nie wiem, ja jakby jakoś tak pesymistycznie podchodzę do tego. Wydaje mi się, że popyt na takie rzeczy będzie po prostu, on Ale jest dlaczego utrzymywany. pesymistycznie? Dla mnie to jest po prostu bardzo na nasze czasy odpowiednia odmiana zdrowego rozsądku, tak? My musimy być świadomi tej iluzji, tej wolności,
tak? Która też się stała czymś, nie wiem, personalizacja produktu, tak? Masowo produkowanego. No to przecież to jest, no naprawdę nie trzeba mieć, wystarczą jakieś naprawdę minimalne pokłady zdrowego rozsądku, żeby sobie jakby zdać sprawę z tego, że no, nikt nie robi niczego specjalnie pode mnie, bo ja nikogo nie interesuję jako ja, tak? Także dla mnie to jest zupełnie, zupełnie każda zdrowo myśląca osoba powinna mieć takie refleksje, może nie cały czas, może wtedy to byłby pesymizm, tak? No, powiedział pan, użył pan tej kategorii utopii. No, jeżeli ona jest realizowana w praktyce, no to wiadomo, o czym się kończy, prawda? Te konsekwencje są dystopijne i kończy się właśnie apokalipsą, czy taką egzystencją postapokaliptyczną. A mi się bardziej podoba taka kategoria, która weszła w obszarze projektowania, estetyki projektowania do użytku w ostatnich latach, mikrotopii, tak? Czyli to nie jest tak, że my nie możemy, w ogóle nie mamy wyboru. Mamy jakiś wybór, tak? Ale mikroskopijny, to są mikrowybory, tak? My nie zmienimy świata, ja przepraszam, że to mówię i może faktycznie dla niektórych to zabrzmi pesymistycznie, ale no niestety, tak to wygląda. Nie zmienimy świata jako my, jako jednostki, tak? I nie będziemy nigdy wolni. Ta wolność jest iluzją, ona jest mrzonką, tak? A jak my za bardzo w to uwierzymy, to się damy po prostu kupić kolejnej, tak jak pan powiedział, korporacji czy strategii marketingowej, która oferuje nam iluzję wolności. Jako towar, tak? Koniec. Ale to jest też ciekawe w kontekście właśnie takich mechanizmów adaptacji, tego co pani mówiła o tych zebrach, bo to jest tak, ja na przykład właśnie z tym wydawaniem książek sobie myślałem od dawna w ten sposób, że jakby moim takim głównym celem życiowym, jeżeli miałbym jakieś inne cele życiowe sprowadzić do takiego głównego, jest to, żeby odzyskiwać swój czas, żeby przejmować kontrolę nad czasem, który ja mam do dyspozycji. I to jest związane z tym, że chciałbym robić takie rzeczy, które lubię. I Paul, wydaje mi się, że on idzie podobną drogą. On chce wydawać te książki właśnie. I w związku z tym on wie jak działa świat mniej więcej. Nie jest głupi, jest inteligentnym człowiekiem i wie, że się musi jakoś tam zaadaptować. I w ogóle też myślałem sobie, oglądając ten film, nie wiem, czy pani kojarzy takiego muzyka Oliviera Tree, takiego popowo-rapowego. Jego sprawa jest naprawdę niezwykle ciekawa. Ja w ogóle polecam wszystkim. Myślę, że jako też jakiś postscriptum do tego filmu można sobie posłuchać wywiadów z Olivierem Tree, bo on był zdolnym muzykiem. Kiedyś tworzył muzykę jako Tree po prostu, taki miał pseudonim. I te utwory podpisane Tree, one są znakomite. Ja naprawdę uwielbiam jakąś jego muzykę z tego okresu. Ale Oliver Tree opowiada taką anegdotę, że on tworzył tą muzykę, ona była dobra, robił to całe życie, ale nikt się nią nie interesował. A któregoś razu on się przebrał w jakiś taki kretyński strój, stanął na jakiejś takiej za dużej hulajnodze, zrobił sobie głupią fryzurę, założył kurtkę zimową i nagrał na media społecznościowe filmik właśnie w takim stroju, jak się wydurnia. I się okazało, że ten filmik stał się jakimś viralem i w ogóle zyskał jakieś miliony wyświetleń. I Oliver Tree opowiada o tym w wywiadach, że on przeżył szok, że on robił dobrą muzykę, nikt się tym nie interesował, a nagrał jakąś taką totalną głupotę i to się bardzo rozniosło po sieci. I od tego momentu się zaczęła kariera tego chłopaka, jako tego Olivera Tree, bo on jakby przyjął sobie ten wizerunek taki infantylny właśnie i zaczął go łączyć ze swoją muzyką. Zaczął występować jako właśnie ta postać wykreowana na potrzeby tych social mediów. On jest bardzo, bardzo dobrym marketingowcem według mnie i to była pewna strategia adaptacyjna. On chciał robić muzykę i robi tą muzykę, ale zaczął pajacować tak całkowicie intencjonalnie, jako świadomy, inteligentny człowiek, który chce to wykorzystać. I zupełna zgoda i to jest to, co ja właśnie nazywam taką strategią mikrotopijną, takie wygospodarowanie przestrzeni dla siebie w tej schegemonizowanej, skomercjalizowanej przestrzeni. Każdy z nas może w jakimś tam stopniu, mniejszym, większym, to właśnie zrobić. Poszedł na deal, prawda? Poszedł na jakiś układ. Coś za coś. Zaczął się bawić jakąś konwencją. Wspomniał pan przed chwilą Guy Deborda, międzynarodówkę sytuacjonistyczną.
że była książka, ale jakby dla mnie taką podstawą jest film, prawda? Społeczeństwo spektaklu, który wyprzedza o kilka dekad filmy właśnie ponowoczesne, tak? Estetykę taką filmową, postmodernistyczną, bo to jest taki zlepek różnych przekazów reklamowych, tak? Społeczeństwo spektaklu, prasowych, radiowych, telewizyjnych, politycznych, ekonomicznych, takich advertisingowych i tak dalej, tak? Które próbuje w takiej formie migawkowej, tak, przedstawić nam, jak wygląda nasza codzienna egzystencja, ta przestrzeń też, w której my egzystujemy, że my jesteśmy nieustannie wystawieni na te komunikaty, które usiłują nam coś wcisnąć, sprzedać, do czegoś nas przymusić, nas manipulować. A Guy Debord nie ma żadnych złudzeń, że jest możliwa jakaś ucieczka. On mówi, ucieczka absolutna nie, my się od tego nie uwolnimy, ale możemy podjąć grę z tym właśnie spektaklem. W jaki sposób przechwytywać pewne elementy reklamy, przekazu politycznego, marketingowego i tak dalej i wykorzystywać to we własnym interesie, tak? Czyli to détournement, czy potem właśnie w postmodernizmie apropriacja, przechwycenie, zawłaszczenie, prawda? To jest strategia samoobrony dzisiejszego człowieka, tak? Mikrotopijna. Tak, ale szczerze mówiąc, ja nie jestem przekonany, czy to jest dobre, czy nie. Właśnie na przykład to, co robi ten Oliver Tree, bo to jest tak, że jakby ty w pewnym sensie grasz według tych zasad, które ci zostają podsunięte i robisz takie rzeczy, które obiektywnie mogą być złe. No nawet możemy pomyśleć w ten sposób o tej książce Pola właśnie, Jestem twoim koszmarem, że ja pamiętam, że Bogusław Wolniewicz tak dzielił książki na literaturę i makulaturę, że tak się dzielą książki. I właśnie ciekaw jestem, co pani o tym myśli, jako osoba zajmująca się estetyką, ale ja często myślę o tym, że wydawanie, tworzenie jakichś dzieł sztuki, pisanie książek może być też oceniane w kategoriach moralnych, nawet etycznych. W takim sensie, że ty na przykład wydajesz jakąś skrajnie głupią książkę dla pieniędzy. Wydaje mi się, że w pewnym sensie można powiedzieć, że to jest niemoralne, w związku z tym, że ty zabierasz głos na jakiś temat, ktoś inny w związku z tym traci szansę, żeby zabrać głos i cała ta sfera publiczna jest rozepchana jakimiś takimi głupotami. Czy można powiedzieć, że to jest złe? Czy można powiedzieć, że na przykład Paul zgodził się na wydanie takiej książki zinfantylizowanej, powiedzmy, i to jest właśnie taka makulatura po prostu, a nie literatura. Zaadaptował się, powiedzmy, poszedł na kompromis, ale może trzeba być bezkompromisowym właśnie w takich sytuacjach, żeby przynajmniej nie uczestniczyć w tym. To znaczy, wchodzimy na taki na grząski grunt, tak? Nie chcę się tutaj teraz zaplątać i sama sobie podłożyć nogi. Skoro ja uważam, tak, skoro ten główny bohater, on jest takim moim osobistym też wyrzutem sumienia, właściwie od początku do końca, tak? To na pewno widzę to jako co najmniej, widzę pewne zachowania, tak, postępowania, działania, te decyzje postrzegam jako złe. Natomiast jakby z drugiej strony rysuje się taka, na drugim biegunie, taka alternatywa właśnie takiego bezkompromisowego, tak, anarchisty, buntownika, kontrsystemowego, kontrrynkowego, tak, który wie właśnie co dobre i złe i idzie na tę barykadę wolnej opinii, tak, wolnego sumienia, nawet żeby tam też zginąć, spłonąć. To jest dla mnie jeszcze bardziej niebezpieczna alternatywa, tak? Z różnych względów. Przede wszystkim, tak jak powiedziałam, to jest oczywiście moje jakieś tam osobiste przeświadczenie, ale wydaje mi się, że rzeczywistość się tak zmieniła od tych czasów właśnie, powiedzmy sobie, tej generacji profesora Wolniewicza, tak? Oni nie mierzyli się z innymi zagrożeniami, ale nie z tego rodzaju zagrożeniami, z którymi my się dzisiaj mierzymy, tak? Czy trudno nam sobie też dzisiaj wyobrazić, z jakimi zagrożeniami będą się mierzyć te kolejne pokolenia, prawda? To przyspieszenie jest niesłychane dzisiaj, tych przemian generacyjnych. Nie wydaje mi się, że te recepty, które kiedyś się sprawdzały i wskazówki, one dzisiaj funkcjonują w taki sam sposób, jak funkcjonowały kiedyś, że te kompasy, które były moralne w użyciu kiedyś, że one się tak świetnie sprawdzą dzisiaj. Tak? I o tym jest też ten film. Tak? Jeżeli podejdziemy do niego wyjątkowo uczciwie,
właśnie też utożsamiając się z tą postacią, a nie traktując ten film tylko jako komedię, to Tak. wydaje mi się, że on no, mocno właśnie pokazuje, że nie ma możliwości dzisiaj, nie mamy już takich narzędzi do oceny tej sytuacji w kategoriach czarne-białe, Mhm. bo jesteśmy uwikłani no, bezwzględnie w tę sytuację. Mhm. Tak, ale ja też właśnie czasem sobie myślę o tym, to może taki bardziej optymistyczny akcent na koniec, że właśnie moim zdaniem się wykształcają na naszych oczach jakieś takie nowe formy opresji tego marketingu, ale też wykształcają się jakieś mechanizmy adaptacji. I ja na przykład jak patrzę na świat, w którym się teraz odnajdują młodzi ludzie, młodsi ode mnie, którzy są jakby atakowani zewsząd jakimiś właśnie mediami społecznościowymi, marketingiem, który próbuje dosłownie jakoś ich mózgi przemielić, ja tak to postrzegam, to dla mnie to jest skrajnie przerażające. Ale też ja mam poczucie, że świat się tak szybko zmienia, że ja na przykład młodych ludzi często nie rozumiem już. Wydaje mi się, że my w zupełnie innych światach żyjemy, nawet takich ludzi parę lat młodszych i wydaje mi się, czasami jak na nich patrzę, to wydaje mi się, że oni właśnie już żyją w zupełnie innym środowisku, jakimś takim medialno-internetowym i też w jakiś sposób się adaptują do tego, że to są w ogóle zupełnie inne metody adaptacji, takich, które ja nie rozumiem, które nie zostały jeszcze przebadane, ale że no, działają. To ciekawe, to się jakoś splata z tym tematem, którym się interesuje Paul, że się też że człowiek jest taką istotą adaptującą się i on się też jakoś adaptuje do tej rzeczywistości takiej wirtualnej, medialnej, skomercjalizowanej. Dokładnie. No to super, że ten wątek się jeszcze na koniec pojawił. Ten wątek właśnie przemian generacyjnych, przemian pokoleń, to jest coś, co mnie interesuje i w takim obszarze naukowym ostatnio, w ostatnich tygodniach, to się przyznam. Dużo ciekawych rzeczy się właśnie w temacie no, tych przemian generacyjnych pokazało w języku polskim również. To przede wszystkim polecam taką kulturoznawczynię, medioznawczynię Twenty. Ona napisała taką książkę iGen i właśnie Generations, opartą no, na badaniach, na takich solidnych też statystycznych materiałach, które porównują te kolejne pokolenia, tak? Od wielkiego przez ciche pokolenia, potem baby boomersów, pokolenie X, Y, czyli millennialsów, wreszcie te Zetki, których my już dzisiaj nie rozumiemy, tak? Czy może właśnie te przewidywane nowe pokolenie alfa. Bardzo ciekawa jest ta książka, bo ona właśnie kładzie nacisk na rolę technologii w kształtowaniu jakby tej zbiorowości nieświadomej, tak? Pokolenia. Dużo ciekawych tam się takich, no, wydaje mi się, zupełnie słusznych diagnoz pojawia. Natomiast no, to, co dzisiaj żeśmy wspomnieli, co charakteryzuje właśnie to pokolenie, czego my się może powinniśmy też uczyć od tego młodego pokolenia, tego nowego pokolenia, które jest bardziej zaawansowane technologicznie, jest szybsze niż my, tak? Czy niż ja, czy niż pan, bo my też jesteśmy z różnych generacji, bo tak jak mówiłam, te przeskoki są teraz coraz częstsze między pokoleniami. To jest coś, co, no, mówiliśmy o tym cancel culture, prawda? To jest takie zjawisko, które właściwie z jednej strony jest czymś no, anonimowym, pasywnym, taką strategią stadną reagowania na jakieś zagrożenia, czy taką strategią stadną oporu, ale pasywnego. Co mi się, a drugie takie zjawisko, o którym ta Twenty pisze, charakteryzując to ostatnie pokolenie Zetek, to jest zjawisko quiet quitting, takiego cichego odchodzenia. Ona to analizuje przede wszystkim na przykładzie rynku pracy, tak? Że to są właśnie, że ci młodzi ludzie się nie angażują, bardzo często z dnia na dzień rezygnują z pracy, która ich nie satysfakcjonuje, nie dając powodów, nie uzasadniając tego. Przecież to jest jakiś azyl, rezyduum oporu, tak? Tych właśnie osób. To jest ta przestrzeń, do której oni nie wpuszczają. Tak? Na zasadzie, kiedyś już żeśmy o tym mówili, kopisty Bartleby Melville'a mówią, wolałabym nie. I po prostu znikają. Tak? I nie kopią się z tym systemem. I nie kopią się z tymi mediami, korporacjami, z którymi nie mają szansy się wygrać. Tak? I to jest dla mnie też ciekawe. Także cieszę się, że na samym końcu jeszcze ten wątek się pojawił, bo może ten film nie jest o przemianie generacyjnej, tam się kilka takich anegdotycznych sytuacji wydarza, które zderzają pokolenie Paula właśnie z pokoleniem, czyli on jest albo baby boomersem, albo millennialsem,
albo baby boomersem, albo pokoleniem X, czyli no moim pokoleniem, właśnie z tym kolejnym, czyli milenialsów albo właśnie Zetek, tak? Kilka jest takich sytuacji, że mamy do czynienia z taką przepaścią generacyjną, że oni się nie rozumieją. Ci na samym końcu dreamfluencerzy, tak? To by było według mnie to, co nadchodzi. Ale to na zasadzie takich anegdot i ja też jak widzę tych ludzi, tę grupę na samym końcu, tych dreamfluencerów, to kompletnie nie rozumiem, o czym oni mówią, tak? To, co dla nich jest atrakcyjne, czy to, co oni proponują, jest w moim przypadku nie do przyjęcia i czuję tę różnicę, tę przepaść właśnie generacyjną. No ale film chyba, no, wydaje mi się, no zasadniczo to jest jakiś taki bardziej poboczny wątek, ale istotny i dlatego ten film jest też ciekawy, no tak mi się przynajmniej wydaje. Tak, myślę, że jeszcze można byłoby rozmawiać o nim, bo właśnie jest sporo tych takich akcentów uczelnianych, właśnie te spotkania ze studentami, jak na Paula reagują ci studenci na początku, jak reagują potem, że on się staje w ogóle jakąś trochę gwiazdą, że oni tam sobie jakieś zdjęcia z nim robią, prawda? Tylko dlatego, że on jest rozpoznawalny. Ta rozpoznawalność w ogóle zmienia zupełnie jego funkcjonowanie na uczelni, więc to ciekawe zagadnienia. Ale to chyba już kończymy na dzisiaj. Wydaje mi się, że omówiliśmy te najważniejsze rzeczy. Ja myślę, że to jest taki film naprawdę bardzo wartościowy, że właśnie jak się zastanawia nad tym, jak działa ten współczesny świat w jakichś tam dziedzinach, to on to dobrze pokazuje. I wielka rola Nicolasa Cage'a według mnie. No naprawdę chapeau bas. Tak? Po tych różnych wpadkach też, tak? Właśnie Nicolasa Cage'a. Bo on to jest ciekawa też takim sprawa. towarem filmowym, prawda? Ten aktor. Nie? On się sprzedawał do różnych produkcji. Dosłownie sprzedawał, tak? No to uważam, że dowód jego no, wielkiego kunsztu też aktorskiego. To jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa, sam Nicolas Cage, bo pamiętam, że Tak. Nicolas Cage przecież jak zaczynał karierę, ja jak zacząłem się interesować kinem, to znałem Nicolasa Cage'a już trochę jako takiego mema, z którego się wszyscy śmiali, bo grał w jakichś głupkowatych filmach. A potem zacząłem czytać krytyka filmowego Rogera Eberta, jakieś starsze artykuły i on tam pisał o tych starych rolach Nicolasa Cage'a, tam Living Las Vegas, albo na przykład Adaptacja, albo Dzikość serca, to on w ogóle stawiał Nicolasa Cage'a na tej samej półce, co Ala Pacino i Roberta De Niro. Że Nicolas Cage zaczął od tego, że był tak wybitnym aktorem, potem się stał takim trochę memem przez granie w tych różnych głupotach, a teraz jakby odbudował ten swój wizerunek i naprawdę gra w bardzo dobrych filmach i znowu zaczął, to ciekawe, że on trochę się już odkleiła od niego ta etykieta takiego mema właśnie i teraz naprawdę ludzie go szanują, doceniają tego kreację i ten film jest też jakby częścią tej zmiany wizerunku. No ja czekam, tak, zgoda zupełna i czekam na film, który, a myślę, że takich filmów niedługo doczekamy się wielu. Czekam na dobry film, który będzie też między innymi o tym właśnie, o tym w jaki sposób, bo Al Pacino i Robert De Niro też mieli hossy i bessy, tak? Takie jakościowe i rynkowe i takie marketingowe, prawda? Celebryckie, także czekam na taki film. No i czekam też na film o tych różnicach pokoleniowych, bo mnie to akurat z różnych względów, tak jak powiedziałam, no, kręci niesłychanie ostatnio. Dobra, dziękuję pani bardzo. Zostawię jeszcze panią na chwilę, tylko zatrzymam nagrywanie. Dziękujemy wszystkim za wysłuchanie. Dzięki.